Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony inspirowana uczuciami Ewa Argalska i dzisiejszy film jest moją najnowszą inspiracją dla sklepu Zielone Koty. Będę dzisiaj działała w klimacie vintage. Jak widzicie, tutaj jest u mnie dosyć tak mocno vintage'owo bym powiedziała. Będę robiła dzisiaj kartkę. Dawno już kartki nie było. Były ostatnio kwiaty, wpisy do art journala, albumy i wszystko inne, tylko nie kartki. Więc dzisiaj będzie karteczka. Tworzyć będę z kolekcji Natural Beauty od Alchemy of Art. Mam tutaj przygotowany bloczek 20×20, z którego już docięłam sobie papiery, zaraz Wam o nich powiem. I z elementów takich do wycinania, z dodatków powycinałam sobie tutaj już troszeczkę. Mały taki spoiler mam ułożony na tekturze. Takie kompozycje sobie tutaj poukładałam. Jeszcze nie wiem, którą wykorzystam. Ale troszeczkę tych elementów właśnie powycinałam. Tutaj są i paseczki, i taki połówkowy bloczek 15×30 właśnie z elementami do wycinania. Przygotowałam sobie również mnóstwo tuszy, tak jak widzieliście, ponieważ będę chciała zrobić samodzielnie tło do mojej kartki. Z tych tuszy właśnie powstanie tło. Tutaj mam tusze do stemplowania, ale oczywiście nie będę wykorzystywała wszystkich. To są takie tusze z Archival, które są tuszami permanentnymi, więc super nadają się właśnie na odbitki. Nie będą się po prostu rozmywały pod wpływem wody. I to jest taki secik 4 tuszy, które właśnie możecie kupić w komplecie. Dla mnie jest rewelacyjny, dlatego że mamy tutaj 2 odcienie brązu. Vintage Photo znane wszystkim. Jest jeszcze Ground Espresso, też go będę dzisiaj używała, ale w wersji tej inkowej. I mamy też Hickory Smoke i Black Soot, czyli coś takiego szarego i coś czarnego. Także dzisiaj działam z takimi właśnie tuszami i działam też ze stemplami i z maską. Stemple mam przygotowane taka jakaś krateczka z kropeczkami, pismo, bo to mnie interesuje dzisiaj, właśnie to pismo. Tutaj mam też taki alfabet, jeszcze go nie używałam. Wszystkie stemple są ze Studio Light. Generalnie bardzo lubię te stemple, mają przystępną cenę, czyli dla kogoś, kto tak mocno nie mediuje jak ja, to jest po prostu rewelacja. Mam tutaj też taką mini maskę ze snipartu z kółeczkami. Pomyślałam sobie, że taki motyw kółek to pasuje w zasadzie wszędzie. No i przygotowałam sobie też bazę kartki. Standardowo była to DL-ka, którą ja oczywiście docięłam do odpowiedniego wymiaru, czyli u mnie jest to 18 cm, czyli skróciłam ją o 3 cm na szerokość, zostawiłam tak jak jest, bo jak wiecie, ja lubię kartki w takim niestandardowym troszeczkę wymiarze, nie takie typowe DL-ki. Docięłam już sobie środek i tutaj na środek wybrałam taki arkusz. Idealnie tutaj mi się ta kompozycja fajnie zachowała i tutaj będzie miejsce na życzenia, więc nawet jak coś wkleimy, to tak nie do końca będzie szkoda zakrywać tę część. No i na tył wybrałam taką część ładną z tym motylkiem. Zależało mi na tym właśnie, żeby tego motyla zachować, bo też na przodzie kartki motyle się pojawią, więc chciałam jakby ten motyw tutaj też uchwycić. No i pozostała część taka bardziej botaniczna, która mi została, też ją wykorzystam na front kartki. I ten front podbiję sobie najpierw papierem kraftowym. Ja to wszystko, słuchajcie, okleję. Nie będę tego procesu oklejania nagrywała. I jakby pierwsza warstwa będzie właśnie z tym tuszem, ta główna, taka, która będzie tutaj najbardziej widoczna, będzie właśnie robiona tymi tuszami. Także to sobie obkleję poza kamerą, a przejdę teraz do przygotowania właśnie tła, także muszę sobie tutaj troszeczkę przeorganizować otoczenie. Ok, jak widzicie, nastąpiła mała zmiana tutaj na biurku. Rozłożyłam sobie matę silikonową, na której będę właśnie te wszystkie media tutaj używać. Mam też pędzelek do chlapań, mam tutaj wodę, szczoteczkę do tuszowania sobie jeszcze wzięłam, przygotowałam sobie też nagrzewnicę do podsuszenia tego mojego tła. Mam tutaj jeszcze wodę taką w słoiczku i chusteczki higieniczne, żeby tam ewentualnie jakiś nadmiar zetrzeć. No dobra, no i zaczynam zabawę. Zacznę może od tuszu Vintage Photo, bo plan mam taki, że tutaj na tej macie po prostu zrobię sobie takie plamy różnej wielkości z tych tuszów, które mam tutaj przygotowane.
Mam taki jaśniejszy brąz, coś ciemniejszego i takie, wiecie, porobię po prostu plamy. I troszeczkę wzięłam też koloru takiego bardziej, no to jest taki żółto-pomarańczowy, musztardowy. I też z niego chcę trochę takich plam właśnie tu porobić. Muszę sobie kupić zdecydowanie jaśniejszą matę, żeby było widać wszystko tutaj lepiej. I teraz tak, to wszystko sobie zwilżę wodą. I tu mam przygotowany papier do mix mediów. No i teraz no zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Czy jakaś taka fajna plama mi się tutaj od razu pojawi, czy raczej nie bardzo. Dobra, coś tutaj. Ok, tak sobie to przykładam. Dobra. Trochę zdejmę. Fajnie mi się te kolory poprzenikały. W niektórych miejscach jest tego koloru ciemniejszego więcej, w niektórych tego jaśniejszego. Co prawda plan miałam taki, żeby dać tutaj na samym środku tylko taką plamę, ale no wiecie, jak to jest. W trakcie to się te koncepcje zmieniają. Dobra, niech będzie całe. A później po prostu stemplami i tuszami dodam sobie te kolory jeszcze tam, gdzie będę chciała. Tu jest jeszcze taki biały fragment, więc trochę ciemniejszego. I taka, wiecie, zabawa. Ja już kiedyś podobny chyba sposób pokazywałam raz na live. No właśnie pomyślałam sobie, że fajnie byłoby do tej metody wrócić. Ok, teraz to podsuszę, więc zapewne ten fragment trochę wyciszę. Ok, wracam już do Was z częściowo oklejoną bazą. Mam tutaj oklejony tył, środek. Przód jeszcze zostawiłam, ponieważ nad tym przodem sobie razem popracujemy. No i tutaj jest moja mix mediowa, tuszowana, akwarelowa, jak to tam sobie chcecie nazywać, nie ten front jakby kartki. On tak mi się jeszcze tutaj trochę gryzie z tym, nie? Bo tak no nie bardzo to wszystko do siebie pasuje, ponieważ tu mamy troszeczkę inne te odcienie. Mogę tu trochę szarości jeszcze dodać, ale spokojnie sobie z tym poradzę, jak za chwilę zobaczycie. I teraz tutaj dodałabym trochę właśnie takich wzorów odstemplowanych. Wezmę sobie tą moją kompozycję, którą ułożyłam sobie już wcześniej i zobaczcie, no jakby sama kompozycja mi tutaj kolorystycznie bardzo fajnie gra z tym, więc to mi tutaj jak najbardziej pasuje. Oczywiście tych elementów może jest tutaj teraz trochę za dużo, ja ich trochę tutaj jednak podejmuję, żeby nie zasłonić całego tego tła, które przygotowałam. Natomiast jakby tutaj i tutaj to są takie dwie linie najważniejsze u mnie, więc w tym miejscu zapewne będę chciała dołożyć jeszcze tutaj trochę właśnie tych odbitek ze stempla wzorów przez maskę. I może zacznę od tej krateczki. Ja sprawdziłam, dokładnie tej samej kratki nie ma, ale słuchajcie, to nic nie szkodzi, że takiej samej kratki nie ma, bo jest bardzo podobna. Też bardzo ładna kratka i ja, słuchajcie, lubię tak stemplować sobie właśnie z ręki takie rzeczy, bez żadnych bloczków, tylko tak po prostu jak mi się przyłoży. Myślałam tutaj nad użyciem tego bardzo ciemnego brązowego tuszu, ale doszłam do wniosku, że chyba jednak ten czarny chyba jednak będzie bardziej grał. Dobra, i tak jak mówiłam, tu mam takie dwie najważniejsze takie te linie i w tym miejscu właśnie chcę
umieścić ten mój wzór. Tej klatki może już wystarczy. Ja te stemple, słuchajcie, od razu sobie wycieram takimi chusteczkami nawilżanymi. Do czyszczenia gumowych stempli mam taką specjalną, nie wiem jak to się nazywa, taki czyścik specjalny jest. Natomiast do tych silikonowych to tak z nich w zasadzie nie schodzi ten tusz, więc tym się akurat nie za bardzo przejmuję. No i tu dodam jeszcze troszeczkę tego pisma. W ogóle śliczny jest ten stempel. Pisma ze Studio Light macie też różne, też są do wyboru. Takie pisma właśnie w zielonych kotach, bo też sprawdzałam. Bardzo ładne stemple. O. No i teraz będę się starała kompozycję tak układać, żeby tutaj tego nie pozasłaniać, bo naprawdę wyszło mi ciekawe to tło. Jestem z tego efektu zadowolona. Tu jest w ogóle też taka fajna gałązka, ją też można było tak... Tu mamy taki motyw botaniczny. Może bym ją... Dobra, ja sobie zobaczę, jak ona mi się odbije tym Ground Espresso, ale tak na boku, że tak powiem. I... Dobra, no spróbuję. Najwyżej nie wyjdzie, tak jak myślę. Ok, tu. I jeszcze raz taka, wiecie, ledwo widoczna. No całkiem nawet to wygląda ciekawie i może jeszcze, jak już tak lecę, to jeszcze tutaj damy jej trochę i o, no i coś tam z tego wyszło. Takie, wiecie, kombinowanie. Do końca nie wiem, jaki efekt osiągnę. I pokazywałam jeszcze ten stempel, ale tu chyba będzie tego wszystkiego za dużo, więc może jeszcze tylko trochę wzoru przez maskę, żeby tak już dopełnić tutaj całość. No i zastanawiam się nad kolorem, ale chyba postawię na ten Ground Espresso. No, co prawda szczotkę z Vintage Photo, ale co tam, nie? Chciałam maskę do tuszu. Super te kółka są. No tu dzieje się naprawdę dużo, powiem wam szczerze. Zresztą widać. Można jedne takie jaśniejsze, jedne ciemniejsze. O, dobra. I wystarczy, bo zaraz przesadzę. A co za dużo, to niezdrowo też. O, jak mi zafarbowało dziwnie. Na zielono. Dobra, ja, wiecie, ja mam manię. Ja czyszczę po prostu wszystko od razu i chowam do tych woreczków i w ogóle wiem, że na pewno nie każdy tak robi, ale ja tak mam. Staram się raczej dbać właśnie o te rzeczy takie. Dobra, i teraz tak w ogóle to się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo mam tutaj to tło, ale tak jak mówiłam, ono mi się tak trochę właśnie gryzie z tym. Przecież teraz jak już pododawałam te wszystkie dodatki, w sensie postemplowałam i zrobiłam ten wzór przez maskę, to jakoś to tak lepiej nawet wygląda. I mam teraz taką, wiecie, rozkminkę, czy tego nie zrobić w ten sposób, nie? Że tutaj na tym krafcie, ja sobie popatrzę w kamerze, jak to wygląda, bo to wiecie, zawsze inaczej w kamerze, a inaczej tak na żywo. O, i jakbym tak zrobiła. Tu specjalnie zostawiam w ogóle sobie taką większą ramkę, żeby było właśnie widać ładnie ten papier. I jeszcze tak jest. Nie, dobra, zostawiam z tym papierem, czyli mój pierwotny zamysł, tylko ja sobie go tutaj przytnę. Tu też zostawię trochę ramki i
tutaj z góry przytnę, z boku nie będę przycinała, zaraz zobaczycie dlaczego. I moja gilotynka. Dobrze, że ja mam tu wszystko pod ręką. Także ta jedna część tego filmu dzisiejszego jest w takim właśnie przyspieszeniu, reszta będzie tak już powiedzmy normalnie. Dobra, no i chcę, żeby ta jedna strona była taka ciekawsza, więc wydzieram tutaj ten fragment. Będzie ładnie widać ten papier kraftowy. I uwaga, to też sobie tak wydrę w tym miejscu, gdzieś muszę. Stracę część tego tła takiego stemplowanego, ale w zasadzie nie przeszkadza mi to. I zobaczcie, jak to świetnie wygląda. I teraz, żeby tutaj zachować właśnie na tej kartce też trochę tego koloru z tej mojej, z tego, to odrobinę ją po bokach przyciemnię. Dodam tego Ground Espresso. Bardzo w ogóle piękny jest ten kolor. Ja go tak dosyć rzadko używam, ale widzę, że muszę częściej po niego sięgać. I żeby ten brzeg taki bardzo biały nie był, to też delikatnie wjadę. Nie za mocno, żeby jednak tej bieli trochę zostało. O, i teraz, i zobaczcie, jak to teraz w ogóle wygląda świetnie. I tutaj zrobię podobny zabieg. Delikatnie te brzegi poprzyciemniam. Kto by pomyślał, nie? Że Argalska będzie tak szaleć. I troszkę te brzegi tutaj. No i świetnie, mamy to. Znaczy mam to. Ja mam gotowe. Ale pomyślałam sobie o jeszcze jednej rzeczy. Ja sobie sięgnę po nią. Mam taką przepiękną koronkę, którą dostałam w jednej z paczek od Zielonych Kotów właśnie. Jest cudowna. Mam nadzieję, że będzie w sklepie dostępna. Jak nie, to na pewno jakieś inne piękne haftowane koronki znajdziecie w sklepie. Dobra. Przykleję ten papier kraftowy najpierw, tak bez żadnego dystansu. Ja wykorzystuję klej z Eco Scrapbooking. On mi się sprawdza najlepiej. Pamiętajcie o brzegach, ja to zawsze powtarzam, brzegi są najważniejsze. I równiutko przyklejamy. Wszystko wygładzam kością. Ta kość też pomoże rozprowadzić temu klejowi. Pomoże rozprowadzić ten klej. O, może tak. I kolejne warstwy już będę przyklejała na tekturze albo na kosteczkach sobie je klejcie, co tam lubicie. Ja kosteczek, jak wiecie, nie przepadam za bardzo za kosteczkami, zresztą już o tym mówiłam chyba ze 100 razy. Ja wolę tekturę, ona mi tak fajnie tą kartkę usztywni, spowoduje, że ta kartka jest taka ciężka. Lubię takie prace, no i dzięki temu też moje kartki wszystkie są proste, nie są powyginane. Czasem czy się zastanawiacie, dlaczego Wam się kartki wyginają. Jak dacie kleju, dacie kosteczek albo jakieś pianki, no to wiecie, nie ma się co dziwić, że to się wygina. Tektura to wszystko fajnie stabilizuje. Także ja jestem zdecydowanie team tektura introligatorska. Mogłam jeszcze radełkiem tu
Nie, dobra, już to za dużo, to niezdrowo. Ale też by ładnie to wyglądało, tylko już może nie do tej kartki, bo tutaj naprawdę się sporo dzieje. Ja rozgrzeję sobie jeszcze klej na gorąco, bo być może, że gdzieś tutaj go będę chciała wykorzystać. Jedyną rzecz, jaką bym jeszcze zrobiła, to jest takie delikatne jeszcze postarzenie tych brzegów, ale to już może na końcu, w sensie, że je tu trochę podniosę do góry i może gdzieś tam porozdzieram. No i teraz ta urocza koroneczka. Jakbym jej tu tak dała troszkę, ale to wtedy zasłonię znowuż ten papier. Musiałabym tu jeszcze udrzeć z tego, żeby to było widać takie, wiecie, warstwy. Albo dać ją tu. Może nie w całości. Dobra, już chyba mam pomysł na nią nowy. No tak dzisiaj mi się zmienia wszystko. Cała ta koncepcja była troszeczkę inna. A wyszło jak wyszło. Ale póki co myślę, że jest spoko. Nie chciałabym też, żeby ten film trwał, wiecie, nie wiadomo jak długo. Bo co jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe, to dużo ludzi mi pisze, że długie filmy, tak, wszystko krok po kroku, a później jak patrzę na oglądalność, no to tam jest, nie wiem, godzinny film, a wyświetlany przez pół godziny, może maksymalny, tak, czas wyświetlania. Czy tam nawet nie pół godziny, tylko 15 minut. Więc nie wiem, czy tak nudno gadam, czy po prostu dużo ludzi ogląda na przyspieszeniu. Ok, dobra. I tak to wygląda. Ja może to tak troszkę Wam przybliżę. No fajne mięciutko wyszło. Jestem z niego zadowolona. I doklejam resztę. Tu jeszcze widzę, że coś brzegów mi nie przyłapało, bo ten papier, wiecie, on się trochę powyginał, więc ciężko go teraz ujarzmić. Ja jeszcze już poza kadrem wcześniej przepuściłam sobie go przez maszynkę, przez Big Shota, żeby go trochę właśnie wyprostować. Jak go tak nagrzałam, to właśnie wtedy go przez maszynkę wzięłam, puściłam i on mi się troszkę wyprostował. Ale wiecie. No dobra. I tak wygląda nasza baza. Teraz cała kompozycja, którą wstępnie mam tutaj ułożoną. Ja tu jeszcze mam takie fajne napisy. To są napisy takie z zielonych kotów. Taka tutaj jest ulotka zielonych kotów i takie urocze 3 kotki. Też można je wyciąć, gdzieś tam wykorzystać na pracy. No i zestaw napisów, który z tego co pamiętam, to otrzymujecie, jeżeli zrobicie zamówienie w sklepie na jakąś tam określoną kwotę, to właśnie ten zestaw napisów jest dołączany do zamówienia. I ja teraz, zobaczcie, jak to fajnie mi się z tym tłem zgrywa. No jestem naprawdę zadowolona. Rzadko w taki podziw wpadam własny, że tak powiem. Raczej staram się tego unikać. Ale no zdarza mi się, jak widać. Dobra, utnę tutaj trochę tej koronki. Tak, zaraz niektórzy powiedzą, że teraz wszystko to, co tutaj postemplowałam, to zasłonie, bla, bla, bla i tak dalej. No trudno życie. Patrzę, która strona prawa, która lewa, ale chyba nie ma to większego znaczenia. Bardzo śliczna jest ta koronka. Mi się wydaje, że ją też właśnie w sklepie widziałam, tylko nie wiem, czy była dostępna. Ale wiecie, w razie czego, jak coś nie jest dostępne, to zawsze możecie kliknąć powiadom o dostępności. Więc tu jakby nic nie stoi na przeszkodzie. No i teraz z tych elementów, które mam tu wycięte, będę chciała ułożyć sobie taką warstwową kompozycję. Poprzymierzam je. Tu jest taka w ogóle piękna jest ta karta. W całości jej na pewno nie wykorzystam, bo ona jest dosyć duża. Tu jest jeszcze taka karta z kliszą. A ja mam jeszcze tą kliszę taką taką samą przylepną, nową też, która się pojawia. Może Wam ją pokażę.
To jest ta klisza taka z Arden. Ona jest dosyć szeroka. Wiem, że chyba Matylda już ją gdzieś wykorzystywała. Ja jeszcze nie otwierałam, bo to też w mojej nowej paczce przyszło. Natomiast już tutaj będzie po prostu chyba za dużo tego wszystkiego. Mój plan był taki, żeby te urocze jaskółeczki zasłonić. Ale troszkę mi szkoda ich teraz. Jakbym tu zrobiła w ten sposób może. Widzicie, całą tą koncepcję swoją jakby zburzyłam. Trochę tu poprzykładam. I chyba jednak nie będzie 3 motylków, bo będzie wtedy za dużo tego wszystkiego już tu. Tak, i myślę, że... I teraz całą tą koronkę piękną zasłoniłam, nie? Dobra, żeby jej tu było trochę widać. To może w ten sposób. O, dobra, i tak to chyba teraz ułożę. I prawdopodobnie ten fragment też tutaj trochę przyspieszę, żeby ten film nie trwał po prostu wieczność. Więc biorę tekturę w dłoń, podkleję sobie wszystkie te elementy i będę to wszystko składała w całość. Słuchajcie, ja zbliżam się już powoli do wykończenia tutaj tej kartki, dlatego stwierdziłam, że już czas po prostu coś do Was powiedzieć, bo nie chcę też, wiecie, żeby tu był cały czas muzyka, nie? I teraz dokładam jeszcze taką koronkę, to jest taka koronka do rwania. No ci, którzy oglądają moje filmy regularnie, to wiedzą, że ja bardzo lubię ją wykorzystywać w różnych miejscach, tą koronkę. Co prawda identycznej w sklepie nie ma, ale bawełniane koroneczki są, więc wiecie, zawsze, ja powtarzam, jakiś tam zamiennik się znajdzie. Oczywiście linki do wszystkich produktów będą w opisie tego filmu, więc możecie tam sobie śmiało do zielonych kotów zaglądać. Ona jest taka trochę biała, ta koronka, taka aż za biała, więc ja ją tu delikatnie, o, trochę ją tak pobrudzę, żeby nie była taka super śnieżno-biała, bo mi tutaj taka bielusieńka nie bardzo pasuje. Teraz jeszcze dokleję tą piękną etykietkę i motylka. I nawet Wam muszę powiedzieć, że tak jakoś bardzo nie pozasłaniałam tego wszystkiego. No dobra, pomijmy to tło, ale tu widać tej krateczki trochę, te chlapania i tak dalej. Coś tam widać. No ja wiem, że to tam pod spodem jest, a to też się liczy. Motylka jeszcze też wezmę na podwyższeniu. Niby taka prosta kartka, a ta kompozycja nam tutaj urosła tak dosyć mocno. O, i motylek tutaj tak na środku bardziej. Tu jeszcze muszę mu dać trochę podwyższenia z tej jednej strony.
No tu wiecie, jest różnica poziomów, nie? A ja nie chcę, żeby on tam mi gdzieś wisiał w powietrzu. Muszę sobie tak popatrzeć z góry. Dobra, jest ok. Tył wygląda tak. To wszystko, no super, to się zgrywa po prostu. Ja nie lubię tak generalnie popadać w samozachwyt, ale muszę przyznać, że wyjątkowo tutaj jestem zadowolona naprawdę mocno z tej pracy. A tam czemu się nie pozachwycać, nie? Nad własną pracą. Dobra, tu jeszcze takie przedłużenie zrobimy. I nie wiem, czy tu też coś jeszcze... Nie, chyba tylko to jedno. Czy tu gdzieś jeszcze? Dobra, może to jeszcze tu. I tu już chyba będzie koniec, prawie, bo jeszcze napis i chlapania. I już będzie koniec. O. Tak, bo wtedy mamy takie, wiecie, spójny taki trójkąt nam się tutaj kompozycyjny, ładny robi. No te jaskółeczki przepiękne, szkoda by było ich zasłonić, więc cieszę się, że ich tutaj nie wykorzystałam. Tak sobie myślę, czy jeszcze gdzieś by tego nie wcisnąć tu. Może tu. Te niteczki właśnie takie wystające, one wyglądają bardzo tak ciekawie. I też trochę, wiecie, niech mi się to tam złapie i trochę tą szczoteczką taką, którą wcześniej wykorzystywałam. No i jeszcze brakuje mi tutaj napisu. Napis, tak jak mówiłam, wytnę sobie z tej z tego takiego gratisiku od Zielonych Kotów. I tu jest jeszcze tak, tu był taki fajny, blisko natury. Tu zaczyna się magia, też mi się bardzo podoba. Nie bój się marzyć, nie bój się błyszczeć. O, to byłoby dobre. Nie bój się marzyć. Ja chyba pójdę właśnie w tę stronę, jeżeli chodzi o napis. Dobra, myślałam, że wezmę to nożyczkami, ale chyba jednak wolę, jak jest tak, wiecie, prosto. I to ciachnę sobie dwutynką. No są takie cienkie te napisy, więc ja też tak właśnie nożyczkami trochę bym się bała. No i patrzcie, jak ucięłam z tym białym u góry. Czyli jednak będę musiała lecieć nożyczkami. No cóż. Teraz będę miała utrudnione trochę to, bo jak widzi krzywo, to stwierdzę, że tak miało być, bo to vintage. To... No ale nie, nawet wyszło w miarę ładnie i prosto. No i odwieczny problem, gdzie dać napis. Tu by mi pasował, tu by mi nie pasował. O tak, od czapy napisów to ja nie lubię. Tu mi pasuje w tym miejscu. Nawet bardzo ładnie się kolorystycznie tutaj to ze sobą zgrywa. I dystansik malutki bym dała. Tu mam w ogóle tekturę chyba 1 mm, więc czy 1,5 albo 1 mm. Bałagan sobie ostatnio zrobiłam w tych tekturach. Muszę sobie je uporządkować. O, i świetne miejsce na napis. Do tego motyla pasuje. Także słuchajcie, kartka z przesłaniem. Dawno kartki nie było. Następny projekt na pewno nie będzie kartkowy. Jeszcze nie wiem, jaki będzie, ale to inspiracja dopiero za miesiąc, więc się okaże. No, dajcie znać oczywiście w komentarzu, co sądzicie. Czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Bo wolę wiedzieć, czy Wam się nie podoba, jak Wam się nie podoba, niż żebyście, nie wiem, zostawiali łapę w dół.
bo jednak fajnie jest dostać jakąś, wiecie, odpowiedź taką konkretną, a nie tam, że się ktoś chowa za tym, co myśli, nie? I chrapanka czarne. Ja sobie w końcu porządek zrobiłam w moich takich, powiedzmy, mediach. Więc mam wszystko w jednym miejscu. Nie muszę szukać. I tu gdzieś miałam mój pędzelek. Ok, jest pędzelek. Tylko właśnie nie wiem, czy tym. A dobra, niech już będzie ten, jak go mam pod ręką. I to jest taki tusz akrylowy. Dobra, jak go zakręcę lepiej. To jest taki tusz akrylowy z Amsterdamu. Świetny jest, chlapie po prostu rewelacyjnie. Ale moment. Zawsze przed chlapaniem robię po prostu test, czy pędzelek na przykład nie oszalał. Ja sobie tam go wycieram troszkę, bo on jest mokry. I sprawdzam, jak... O, dobra, jest ok. Byle teraz na kartce tak samo. Jeszcze bym tylko napis zasłoniła, bo nie chcę go uciapać. Tutaj też by złote chlapania wyglądały super. No, powiem Wam, że tutaj złote pasowałyby. No nie wiem sama, czy zaszaleć jeszcze, bo mam tego spritza takiego złotego. To jest kolor dobra, zaraz Wam pokażę. Ten piękny. I właśnie daje takie złote chlapnięcia, tylko muszę go tu wymieszać. Może tam... Troszeczkę, dobra, wystarczy, żeby też nie przesadzić. Dobra, robię tu porządek, bo takie paskudnie się zrobiło. I pokazuję Wam już, jak ta kartka wygląda ostatecznie. Prezentuje się w ten sposób. Także, moi drodzy, nie bójcie się marzyć. Także taka vintage'owa karteczka z przedarciami, z własnoręcznie zrobionym tłem, tuszami, distress maskami, stemplami i tak dalej. Coś innego niż zawsze. Także czekam na Wasze komentarze. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!